Cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z poradników Mcreator, z Mcreatora, czy tam jak kto woli, Mcreatora, nie wiem. W każdym razie w dzisiejszym odcinku zajmiemy się czymś bardziej pożytecznym niż pierdoleniem o tym, jak zrobić blog, bo w sumie każdy wie, jak zrobić blog, więc nie będę was zanudzać, jak zrobić blog, i tym razem wam powiem, jak zrobić skrzynię. Tyle, że nasza skrzynia nie będzie animowana, bo tego jeszcze nie ogarnąłem. Przynajmniej jest to zbyt skomplikowane i poradnik pewnie znowu trwałby godziny, tak jak poradnik, jak zrobić zbroję. Przy czym ten poradnik, jak zrobić zbroję, był tak bardzo szczegółowy i dokładny, że polecam go obejrzeć, jak ktoś ma godzinę na zbyciu. W zasadzie akurat to jest jeden z nielicznych odcinków na moim kanale, który bardziej się opłaca obejrzeć niż TikToka i inne rzeczy, bo cała reszta to w sumie na jedno wyjdzie, ale ten akurat się bardzo opłaca obejrzeć. Polecam. A teraz bez zbędnego pierdolenia przejdźmy do robienia tego, co trzeba. Czyli dzisiaj potrzebujemy, w sumie potrzebujemy blockbencha. W zasadzie to nie potrzebujemy, bo możemy po prostu zrobić sobie blok pełny. Tak jak na przykład jest beczka w Minecrafcie. Tyle, że ona chyba nawet też jest animowana. Ale taką animację, co jest zrobiona beczka, to chyba jest łatwiej zrobić. W każdym razie i tak jej nie będę robił. Ja wam pokażę, jak to zrobić z blockbenchem, bo przy okazji pokażę wam, jak wyeksportować blok. Wchodzicie sobie w blockbencha. Ja już wcześniej przygotowałem sobie beczkę na piwo, która jest zrobiona już tutaj. Ale pokażę wam, jak zrobić jeszcze coś innego. Tak, żeby nie było. Wchodzicie sobie w blockbencha. Tutaj wybierajcie sobie z tego paska block item, create model. Nazywacie go sobie jak chcecie. Możemy go nazwać, bo czemu nie? I żeby wam pokazać, po co jest blockbench, to w takim razie zrobimy sobie celowo nasz blok. Nie będzie jakby pełnym blokiem, w sensie, bo jakbym chciał pełny blok, no to już wiecie, że po prostu wystarczyłoby zrobić pełny blok i nie trzeba robić nic w blockbenchu wtedy. Mamy coś takiego. Teoretycznie moglibyśmy zrobić teksturę, że on jest otwarty, ale mam to gdzieś. Nie chce mi się z tym męczyć. Dajemy sobie paint. Nie dajemy sobie paint. Musimy dać sobie create teksturę, żebyście nadążyli tak w ogóle. To tu nie ma żadnej filozofii, raczej ciężko jest coś zepsuć. Nazywamy teksturę pudełko. Karton. Żeby wszystko było tak, jak należy. Tu nic nie zmieniacie. Tu jest zagęszczenie teksturek. No to możecie zmienić, jeśli chcecie dokładniejszą teksturę, ale ja dałbym szczerze 8/8, gdyby się dało, bo nie chce mi się robić tekstury. I tu nic zupełnie nie zmieniacie. Mamy taką fajną teksturkę, zarąbistą. Ja sobie ten karton pomaluję na jakieś kartonowe kolory. Boom. Nie wiem, czy to jest kartonowy kolor, szczerze. Nie, to jest brzydkie, to wygląda jak zesrane jakieś. To nie wiem w sumie, co to w ogóle jest. Karton jest przecież taki brązowawy, coś takiego by to musiało być. Nawet ciemniejsze. O, coś w ten deseń. Myk, myk, myk. Myk. Nie wiem, myk. Ja wiem, że to nie wygląda dobrze, ale zaraz to naprawimy. Nie wiem, możemy sobie wyciąć tu coś takiego. Mamy teraz bardzo ładną, artystyczną teksturę. Naprawdę myślę, że każdemu się spodoba. Jeszcze tu możemy zrobić tak. Nie wiem, w sumie to możemy zrobić, że to jest kolor taśmy, która idzie tu i zakleja nam nasz karton, żeby się z niego nic nie wywaliło czasem. Nie wiem, po co to robię, ale niech będzie. O, to niech tak jest. W sumie niech jest ciemniejsze jeszcze. W sumie z boku też można zrobić jakieś cieniowanie. Tu czasem nie było jakiegoś narzędzia do cieniowania. To jest w ogóle za ciemne. Właśnie.
Tak, wiem, że nie wygląda to wcale dobrze, ale też nie miało to wyglądać dobrze. Jakiś stary karton porysowany. To gdzieś było w ogóle jakieś narzędzie do cieniowania, z tego co mi się wydaje, z tego co pamiętam, ale... Draw shape, color picker, ESL paint, bucket paint, brush, copy. Gradient tool? Nie. Ale możemy go przetestować. No to rób mi tu ten gradient, kurna mać. O, widzicie? No, jest nieźle. Ale to jakoś to tak śmiesznie działa trochę, w sensie... Nie ogarniam, nie dobra, nieważne. Może być coś takiego. Nie, brzydko to wygląda. Spróbujemy taki mały gradiencik. O, coś takiego. O. To w sumie jak ktoś się nauczy z was tego obsługiwać, to naprawdę polecam, bo widzę, że potencjał to ma niezły. Dobra. Naprawdę potencjał to ma niezły. Jeszcze tego nigdy nie używałem. To jest aż dziwne, bo przydatna rzecz. Więc teraz tak, teksturkę sobie zapisujecie tym save'em i mamy to na pulpit. Pokaż mi, gdzie to jest. Prezentacja it. No to w zasadzie niech sobie to tu jest. Nazwa pliku, karton, teksturę zapisz. Mamy zapisaną teksturę naszego kartonu. Teraz zapiszemy sobie, nie wiem, sam plik może. I tu nie musicie ustawiać żadnych wersji 1.12 czy coś tam, bo tu nie ma żadnych komplikacji. Wszystko działa elegancko. Eksport, Java, block, item, karton, beczka na piwo może być. Teraz będziemy mieli też karton. Będzie prościzna jak pieron. Przy okazji wam pokażę właśnie, jak zrobić blok niewymiarowy, w sensie... oczywiście on będzie miał spieprzone banding boxy i nie lejcie mnie w komentarzach za to, że tego nie ustawiłem, bo po prostu nie chce mi się tego ustawić, bo to jest zbyt skomplikowane, niepotrzebnie skomplikowane i w sumie nie działa to tak, jak według mnie działać powinno, nie? Bo na moje oko to... Dobra, w każdym razie, tworzycie sobie normalnie blok i nazywamy go karton, bo czemu nie? Tworzymy sobie taki blok i od razu wam przejdę, pokażę jak wyglądają te boxy, mianowicie tu jest ustawiony 0, 0, 0, 16, 16, 16, czyli na logikę powinno być tak, że jak wpiszecie zamiast 16, skala jest od 0 do 16, jak piszecie, że jakby na logikę ja bym to zrobił tak, że jeden piksel, znaczy, czy to jest jeden piksel po prostu, że blok ma normalnie 0,16 pikseli ma. No to jak wpiszemy 14, to będziemy od 0 do 14 pikseli, czyli 2 piksele nie będą działać. A to tak nie działa, bo po co to ma tak działać, nie? W sensie, kogo to obchodzi, nie? Więc nawet wam nie będę pokazywał, jak to zrobić, bo... Disable app link of block model offset to bounding box. Disable app link of model offset to bounding box applicable random model offset is nie będę wam opowiadać o tym, co to robi. Tutaj sobie, nie wybieramy nic, bo najpierw musimy to oczywiście zimportować, bo to się samo nie zimportuje, a nic nie tworzymy. Import, blok, teksturę. Gdzie ja to zapisałem? Nie w downloadsach, desktop. Mody do Minecraft, prezentacja it i tu powinno być karton PNG, bo to jest ta tekstura, nie? Tak jest. I teraz jeszcze powinniśmy zrobić import JSON, bo to jest jako JSON, model karton JSON. I tu wybieramy sobie tą teksturę chyba, najprawdopodobniej w ten sposób. Nie wiem, czy mi się to jakaś taka śmieszna pikseloza robi, nie wiem, czy to widać też na odcinku, pewnie widać. A może ja to mam na F11 włączyć, a pieprzę to. Robimy sobie coś takiego jak, co to było te Sharp Glass? Jakiś advancement, pokazywałem jak wam zrobić advancement. Co? Pokazywałem w ogóle coś takiego, bo ja nie pamiętam, nie? Ale dobra. Wchodzimy w nasz karton, wybieramy sobie... Ta tekstura jest bez znaczenia, bo tu wybieracie karton i dajecie jakąś rotację, szczerze nie wiem, rotation, player side, block face, nie wiem, możemy dać player side, to bez znaczenia, bo tu on jest symetryczny, więc rotacja zawsze będzie taka sama, nie? Znaczy, on nie jest symetryczny, ale jakby to powiedzieć, nie ma znaczenia ta rotacja aż tak bardzo w naszym przypadku.
A szczerze bardziej polecam tak naprawdę z tymi rotacjami sobie pomyśleć potem, jak będziecie robić coś, gdzie będzie miało to znaczenie, to po prostu metodą prób i błędów, co u was będzie działać, a co nie będzie działać, tak mi się to wydaje. Used by block with non 1 shape, co to znaczy? Water will be placeable inside the block. To i tak nas nie interesuje w sumie, bo nie możemy na 1.12 wody postawić na bloku. W sensie w bloku. Enable connected sites. Tu nic nie zaznaczamy. Special information diffuse basic block. A niech jest co jest. Block item texture. Optional texture for block item. Niech jest tak. Aha, ja nie ustawiłem w ogóle. Ajajaj, ale ze mnie debil. Dobra, bo zapomniałem. Musicie jeszcze przecież displaya ustawić, bo to tak nie może wyglądać. Displaya najprościej napisać mu tu skalę na 0.5. Nie wiem, czy to trzeba robić ręcznie, ja zawsze to robię ręcznie. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, to znaczy, no i tak to wygląda, to jest taka skala mniej więcej minecraftowa i teraz to nie, ale to też nie, cholera, to też bez sensu. A może to tym czerwonym, tym czerwonym trzeba to dać sobie tak na 70 chyba. No niech tak jest w sumie. Może być nawet trochę więcej. 70, 69 może być, dobra. Tak, będziecie to trzymać. Nawet nie wiem jak to zrobić, żeby to ładnie wyglądało, ale co tu pisze za error jakiś pieprzony? A, że musiałbym to z małej nazwać. Może to nie jest aż takie głupie, żeby to nazwać z małej. Nazwijcie u siebie z małej, jeśli jeszcze nie zaczęliście robić. Ale to chyba nic nie zmienia, przynajmniej nie natrafiłem na, że tak powiem. Więc tak, 69 możemy dać 70 w sumie. To ustawiacie na 70, a to wszystko na pół, tak najlepiej jak dla mnie. No. 70 0.5 0.5 0.5. Tu mamy right hand. To w zasadzie to chyba jest dobrze, czy to nie jest dobrze? Nie, to nie jest dobrze. Tu też po prostu to wszystko na 0.5 i tyle i to powinno wyglądać spoko. Bo normalnie blok w Minecrafcie ma chyba właśnie tak to mniej więcej wygląda. Myślę, że nie będzie to przeszkadzało, że nawet git to wygląda jak dane w ten sposób. A, 0 się, możemy dać 0,5, żeby nie trzeba było się jakoś, wiecie. O, 2. No i oczywiście tu trzeba zrobić tak samo, czyli minus 0,5, 2. Jakie 15, pajacy. To jest to samo. Nie zakładamy tego na głowę, ale jakbyśmy chcieli założyć karton na głowę, no to może być w ten sposób w sumie. O, tu też po prostu skalę musicie ustawić na 0. Zawsze ustawiajcie to. Znaczy nie wiem jak chcecie, nie? Ale to już jest wasza inwencja twórcza. Ja polecam ustawiać na 0,5, bo to rozwiązuje większość problemów po prostu. A to kurwa niech tak jest, bo nie chcę mi się tego zmieniać. Powiedzmy, żeby było tak w GUI. A w GUI to powinno wyjść w ogóle w 3D najlepiej, więc... O, coś w ten deseń. Jak w ogóle blok w Minecrafcie wygląda w domyśle? Powiedzmy coś takiego może być. Dobra. Tak więc mamy to tak mniej więcej zrobione, że to git wygląda chyba. Eksportujemy to sobie. I podmieniamy ten plik po prostu. Ja sobie to usunę. I zimportuję na nowo. I jeszcze raz musimy wybrać to, tak na wszelki wypadek. Tu w sumie nic nie ustawiacie. Banding boxy zostawiamy póki co takie jakie są.
Materiał to w sumie nie, możemy dać, że drewno, ale... To jest Creative Inventory Tab, to sobie ustawiamy mój, żebym wiedział, gdzie to jest po prostu, gdzie tego szukać. Twardość ustawimy, nie wiem, na 2. Nie wiem, twardość to na 1, bo to karton. Resistance na 5. Slipper Rhinestone nas nie interesuje. Luminance, Luminance, Light Opacity. Nie, możemy zrobić, że 126, że jest semi-transparent. Custom drop, nie, drop amount, nie, ble, nieważne. To label, to destroy it. Czym byśmy to chcieli niszczyć? W zasadzie niczym i to się powinno niszczyć tak samo szybko zawsze. 0. Nie wiem, czy da się dać 0, chyba się nie da dać 0. Da się dać 0, ale po co skoro... A, 0 is wood, to dajemy 0. Is unbreakable, nie. Advancement. To jest block properties, particle property, to nas nie interesuje. I teraz interesuje nas to. To trzeba zaznaczyć. Ale zanim to zaznaczymy, to musimy sobie zrobić nowe GUI. Więc wchodzimy w plus. To tutaj. To wiadomo, po co ja wam to tłumaczę. I tu macie coś takiego gdzieś jak custom GUI. Czy w ogóle GUI. Po prostu GUI. Tu jest GUI. To. I nazywamy sobie to GUI. Karton GUI. Tak. Tak wygląda nasze wspaniałe GUI. Jest puste. Dajecie tutaj w lewym górnym, w prawym górnym, nawet mi się strony mówią GUI with slots, żeby widać było wasze sloty. I możemy sobie GUI powiększyć na szerokość i na wysokość. Ale na szerokość bym je zostawił, chyba. Render background out of the game when open. Po prostu zostawmy je takie, jakie jest. Może być 176. I to sobie możemy zwiększyć, jeśli chcecie dużo rzeczy zapakować do tego kartonu. Ja nie będę tam pakował za dużo rzeczy. To was nie interesuje, to po prostu sobie zsuwacie, żeby było na dół i teraz macie więcej miejsca. Prawie jak na skrzynię, tą wiecie jaką. I tu macie tekst, coś tam, ale tu macie input slot. I w zasadzie interesuje was tylko to w tym momencie. Slot ID 0. Tu zupełnie wszystko zostawiacie. Limit stack input tu. No i tu w zasadzie też zostawiacie drops item GUI not bound. No dobra. Więc tak, slot ID macie 0, save slot, tworzycie sobie taki slot. Tutaj macie ładnie wszystko pokazane, co i jak być powinno, więc tworzymy sobie, nie wiem właśnie czy to się... Kontrolem i scrollem sobie powiększacie, tak jest łatwiej i tyle. Nie wiem, możemy sobie stworzyć tutaj to, tylko teraz pytanie, czy to się... Tworzycie sobie nowy slot, to tak ma być? Czy to jest prosto? Tak, teraz jest prosto. No ja sobie usunę to GUI, żeby nie było. Mamy slot 1 w ten sposób i możecie sobie tu nawalić tych slotów ile chcecie, niestety jest to ręczna robota. Jak coś, to jest bardzo istotna rzecz i wam się to może przydać, to jest, że możecie limitować jakby wsadzanie tu do jakiegoś konkretnego itemku. Przy czym nie wiem jak to zrobić, żeby tu można było wsadzić kilka itemów. W sensie na przykład jest coś takiego jak potion, jak wpiszecie potion, to możecie to limitować do po prostu any potion, czy jakąkolwiek potionkę możecie tu wsadzić. Ale nie wiem, czy możecie dać any block, czy coś takiego, bo chyba czegoś takiego nie ma. No właśnie, na przykład, nie wiem, to chyba jest, to są po prostu mossy stone. Nie do wszystkiego jakby
Music disk, no widzicie. Nie wiem jak się to robi, żeby był any music disk. Uważam, to jest any music disk. Nie, to nieważne. To gumujemy i możecie dać na przykład, no cokolwiek w każdym razie, jak czasem jest coś takiego, że można dać wiele rzeczy, w sensie z jakiegoś tam konkretnej. Tylko nie wiem jak się to w ogóle nazywa, bo jest na przykład no any potion, było coś takiego jak any apple chyba, czy coś takiego. Chwila. Nie, nie ma tu any apple. No, nieważne. W każdym razie macie problem. Tyle. Ale tu możecie sobie na przykład ustawić na sztywno wtedy cokolwiek. A ja tego teraz nie ustawiam. Lecimy z następnymi rzeczami, nie? Trzeci. Szybko. Czwarty. Zrobimy sobie na próbę tylko do końca 9 slotów bodajże, czy 8, 7 chyba. Nie wiem ile czy jest. To jest chyba 9 slotów, no. Bo jak wy oczywiście będziecie sobie robić ile chcecie, nie? A ja zrobię na próbę tyle, bo więcej nie chcę. W zasadzie mógłbym obniżyć te GUI, ale nie wiem, to pokażę wam jeszcze. Możemy zrobić slot 9, powiedzmy tutaj. I aha, nie, to ja sobie go na przykład usunę. Zrobimy sobie teraz slot, gdzie limitujemy to do wsadzania, powiedzmy, diamentowej zbrojki. Będziemy sobie mogli tu mieczyk diamentowy, niech będzie, możemy wsadzić do tego. I wdamy sobie tu to i tu sobie wsadzimy nie wiem, diamentowy kilof. Powiedzmy, bo czemu nie? Wiem, że to jest krzywo, ale mam to gdzieś. Tu macie text input, czyli że coś do wpisywania, ale to nie chce mi się tego robić. Zdjęcie was nie interesuje, baton też was raczej nie interesuje, bo on ma być i w kliket. Nie, to też nas nie interesuje. Mieczyk. Nie, to nie to. Kilof. Kilofik. No i zarąbiście. A to jest output slot. Czyli coś wam wypadnie. To jest jak na przykład byście piecyk chcieli zrobić, że wsadzacie coś do pieca i to się przepala i to wam wyskakuje. Tu nie możecie nic wkładać, możecie stąd tylko wyciągać. Taka jest geneza ogólnie tego. Wiem, że ten odcinek trwa już bardzo długo, ale pokazuję wam tutaj raz rozsądne, w sensie rozsądne, mądre rzeczy. Nie to co w poprzednim. Nie będę z was robił idiotów i pokazywał jak robić blog. Znaczy już z was zrobiłem idiotów, więc teraz czas na poważne rzeczy. To usuwamy, bo to nie jest nam w tym momencie potrzebne. Chyba możecie nawet zmienić tutaj kolor tego, jakbyście na przykład chcieli na niebieski dać. O właśnie. Tu możecie sobie dać, nie wiem, zielony. Czemu nie? Fajnie to wygląda. Save mode element dajecie. Mam nadzieję, że w dobrym momencie to dałem. Wracacie sobie do waszego kartonu, tutaj dajecie karton GUI, tutaj macie disable taking from forward, coś tam. To jest z którego slotu nie może wziąć hopper, podobno rzeczy, czy coś takiego. Ja bym to zgumował po prostu, bo to nie jest wam do niczego potrzebne. Max stack size możecie sobie ustawić ile chcecie. Tego w ogóle wartości nie zmieniajcie, to się domyślnie ustawia. Open bound GUI on right click to zaznaczacie i bind this block GUI karton GUI, tu nic nie piszecie, po prostu to wam nie jest potrzebne. Energy and fluid storage, initial energy, maximum energy capacity, max energy receive, to jest potrzebne w ogóle do właśnie piecyków, ale ja wam pokazuję jak zrobić skrzynkę, jak zrobić piecek zrobimy w innym odcinku.
I w zasadzie nie musicie nic absolutnie zmieniać w tym momencie, bo dostajecie karton GUI. I teraz możemy sobie to wyeksportować, wrzucić do Minecrafta. Dobrze, witam Was już po przerwie. Wchodzimy w nasz świat, który jest tak zdezelowany, że szkoda gadać. Bo to był jakiś świat inny, który stworzyłem wcześniej, ale nie chce mi się tworzyć nowego świata, żeby Wam świata, żeby Wam prezentować tego moda. Taki jestem leniwy. I tu mamy, to jest Mr. Crayfisha, jak coś to... No, tak więc to też nie ma animacji, bo jemu też się nie chciało robić, nie widzicie, animacji. Skrzynia ma animację, ale ja zupełnie nie mam pojęcia, jak taką animację zrobić, bo ona jest zbyt zajebista. To jest moja beczka na piwo i mogę sobie tu wkładać tylko potionki, nic tu nie piszę. Chuj, to tak celowo napisałem, śmiesznie jest. I jak widzicie, tu nie mogę nic innego włożyć, tylko mogę sobie włożyć moje potiony. A teraz weźmiemy sobie nasz karton i zobaczymy. Mamy nasz karton. Możemy sobie taki karton tu położyć. No i widzicie, ja mogę wejść na karton. Źle to wygląda, wiem. Bardzo źle. Chyba że mu damy slabowe, o widzicie. I tu chyba mogę sobie wsadzić, co mi się tylko podoba. Mogę sobie wsadzić to, kilof, to. Tylko niestety nie wiem jak zrobić, żeby wszystkie kilofy działały, tylko działają tylko diamentowe i... to nie ten mod. Mieczyk sobie weźmiemy i kilof. I mieczyk sobie możemy tu włożyć i kilof, powiedzmy, nie wiem jak dam to tak to, no widzicie, tu możemy stać mieczyk, tu kilof, no i cudnie jest. Mamy nasz karton, tylko on ma za wielki, no sami widzicie, jest kurde nieźle. Żeby to miało sens, to musiałbym wsadzić mu, banding boxa ze slaba jakby. Ale skasowałem kreatora i nie chce mi się tego robić. Chyba możecie wpisać 8, 8, 16. Nie. Po prostu 16, 16, 8 możecie wpisać. I to powinno rozwiązać problem. Tylko nie wiem gdzie 8 na Z. Na Y musicie wpisać 8 zamiast 16 i to powinno działać. Ale jak napiszecie 14, to nie będzie działać. Jakoś to jest tak spieprzone. W każdym razie mogę Wam pokazać jak to działa. Tu mamy nowa skina, jakbyście chcieli pobrać jakieś skiny. Nie płacą mi za reklamę, ale polecam. Mcreator Boxes. Tam jest gdzieś strona. O właśnie, jest pierdzielone. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że pomogłem. Znaczy z tym nie pomogłem oczywiście, więc nic Wam nie powiem więcej na temat bundling boxów. Możecie wpisać w Y8, może to będzie działać. Ale szczerze wątpię. Może kiedyś nagram jeszcze poradnik z tymi bundling boxami, jak sam to ogarnę. Bo nie ogarniam tego do teraz. Dziękuję bardzo za uwagę, trzymajcie się i cześć. Mam nadzieję, że pomogłem. Możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję. Będzie mi miło, no. Dziękuję jeszcze raz. Trzymajcie się i cześć, pozdro.